Czy zdarza Ci się denerwować przed jakimś spotkaniem? Może to być spotkanie z klientem, może to być spotkanie z szefem, nowym albo obecnym, może starasz się o nową pracę, albo po prostu masz jakieś ważne prywatne spotkanie, na którym szczególnie Ci zależy. Jeśli dodatkowo to spotkanie musisz teraz z przyczyn obecnych odbyć zdalnie, czyli przez internet albo przez telefon, to może to być dla Ciebie dodatkowe utrudnienie. Koniecznie obejrzyj ten odcinek. Opowiem Ci w nim, jak poradzić sobie ze stresem, jak dobrze wypaść na takim spotkaniu i jak wykorzystać najlepiej zdalne połączenie. Zapraszam! Witam na kanale Izotopia moich stałych widzów, a jeśli jesteś tu nowy, to jest to miejsce, w którym mówię o tym, jak stawać się najlepszą wersją samego siebie. Jeśli chcesz do mnie dołączyć, zasubskrybuj mój kanał już dziś, a będziesz co tydzień otrzymywał porady i inspiracje ode mnie, Twojego osobistego coacha. Najważniejsze jest odpowiednie nastawienie, przygotowanie przed spotkaniem. Chodzi tutaj o to, jak my się widzimy w sytuacji tego spotkania i jak widzimy swoją rolę. Jest wiele możliwych scenariuszy, ale tylko jeden gwarantuje nam udane spotkanie i dlatego tak ważne jest, żeby właśnie ten scenariusz wybrać. Chodzi o to, żebyśmy przed spotkaniem spojrzeli na siebie i tę drugą osobę, czyli naszego rozmówcę, jak na osoby równe sobie. To znaczy ani lepsze, ani gorsze, ale po prostu dwoje dorosłych, wartościowych ludzi, mających te same prawa i wzajemnie się szanujących. No bo jeśli widzimy się inaczej, czyli na przykład jak ktoś mniej ważny, albo mniej wartościowy, albo gorszy, to możemy studiować różne poradniki o uśmiechu na twarzy, mocnym uścisku ręki, ale one na nic się nie zdadzą, bo będzie to wyglądało sztucznie i prędzej czy później nasz brak pewności siebie na pewno wyjdzie. Odwrotnie, jeżeli z kolei uważamy się za kogoś lepszego niż nasz rozmówca, uważamy z jakichś powodów, że mamy jakieś większe prawa niż on, no to z kolei możemy zostać odebrani jako osoba, która jest zbyt pewna siebie, arogancka. Dlatego tak ważne jest, żeby to nasze mentalne nastawienie było odpowiednie. Bo wtedy te wszystkie porady o języku ciała nie będą nam potrzebne, bo nasze ciało po prostu instynktownie przełoży na swój język nasze myśli. Przed samym spotkaniem przemyśl sobie też, jak się przedstawisz. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego poprzedniego odcinka, który tutaj podlinkuję, w którym właśnie o tym mówię. Następnym etapem jest zachowanie podczas samego spotkania. Przede wszystkim nakieruj swoją uwagę na Twojego rozmówcę. Nie skupiaj się tak bardzo na sobie, bo wtedy będziesz się stresował, będziesz myślał o tym, jak wypadniesz, sam będziesz się oceniał, a to naprawdę nie prowadzi do udanego spotkania. Poświęć całą swoją uwagę Twojemu rozmówcy. Staraj się zrozumieć, jakie są jego potrzeby, jakie są jego problemy. Okaż naprawdę szczere zainteresowanie Twoim rozmówcą. Zadawaj mu jak najwięcej pytań, po to, żeby naprawdę poznać jego potrzeby. Odpowiadaj na wszystkie pytania szczerze i wyczerpująco. I zastanawiaj się zawsze, jak możesz pomóc, jak możesz wykorzystać swoje talenty i swoje umiejętności, żeby właśnie jak najlepiej przysłużyć się tej osobie, z którą rozmawiasz. Oczywiście pamiętaj, że to wszystko należy robić z tym pierwotnym, poprzednim nastawieniem, że oboje jesteście ok, czyli macie te same prawa i tak samo jesteście wartościowi. Dlatego oferuj pomoc i wsparcie w granicach swoich możliwości i swojej chęci. Nie rób niczego pod przymusem lub na wyrost, bo wtedy sam nie będziesz czuł się z tym komfortowo. I wreszcie trzeci, niezbędny element. Bądź sobą w swoim najlepszym wydaniu. Nawet jeśli nie przypadniesz tej drugiej osobie do gustu, to i tak będziesz miał wrażenie, że spotkanie jest udane.
Dlaczego? Bo dowiesz się dużo o tej osobie i będziesz wiedział, czy jest to właściwa osoba do kontaktów zawodowych lub prywatnych. A poza tym będziesz miał wrażenie, że jesteś w zgodzie ze samym sobą, a to daje ogromnie dużo satysfakcji. Kiedy mówię o byciu najlepszą wersją samego siebie, mam też na myśli wygląd zewnętrzny. Ubierz się starannie, załóż coś, w czym po prostu dobrze się czujesz i wyglądasz ładnie. Uczesz włosy. Ja na przykład lubię spryskać się ulubionymi perfumami, bo ten zapach dodaje mi pewności siebie i uspokaja mnie. Ale jeśli dla Ciebie jest to na przykład założenie ulubionej biżuterii, albo zrobienie sobie makijażu, a może na przykład założenie krawata, albo wręcz przeciwnie, jakiegoś miękkiego golfu, to zrób to, co uważasz za stosowne. Ważne jest, żebyś Ty czuł się w tym dobrze i pewnie. Bo to, jak Ty się czujesz, jest naprawdę widoczne na zewnątrz. Większość spotkań odbywa się teraz przez internet lub przez telefon, więc podam teraz kilka ważnych rad, które mają zastosowanie właśnie w takich spotkaniach na odległość. Przede wszystkim włącz kamerę i poproś swojego rozmówcę, żeby też tę kamerę uruchomił. Jeżeli odmówi, nie obrażaj się i nie wyłączaj w odwecie swojej. Nie wiesz, w jakiej sytuacji jest Twój rozmówca i co powoduje, że akurat nie chce włączyć tej kamery. Nie oceniaj i nie wyciągaj wniosków zbyt pochopnie. Zadbaj natomiast o to, żeby Twoja twarz była dobrze widoczna, bo pokażesz w ten sposób swoje szczere i dobre intencje. Kolejnym elementem jest zadbanie o dobre oświetlenie i dobry kadr. Ustaw kamerę tak, żeby cała Twoja twarz była widoczna w kadrze i spróbuj tak ustawić swoją twarz, żeby była dobrze oświetlona. Możesz do tego wykorzystać światło dzienne lub jakieś sztuczne światło. Chodzi o to, żeby Twoja twarz dobrze wyglądała, bo cienie na twarzy to nikomu nie dodają urody. Kiedy mówisz, to patrz w obiektyw kamery, a nie w obiektyw monitora. No bo jeśli ja teraz będę patrzyła w obiektyw monitora, to widzicie, co się dzieje. Zupełnie tracę z Wami kontakt. Dlatego, kiedy słuchacie Waszego rozmówcy, to oczywiście możecie patrzeć na monitor, żeby widzieć jego twarz. Ale jak Wy mówicie, to starajcie się patrzeć właśnie w obiektyw kamery. Nawet jeśli na początku to nie będzie naturalne, ale jak będziecie to robić częściej, to się do tego przyzwyczaicie. Ja tak przyzwyczaiłam się do robienia nagrywania moich filmików właśnie dla Was. Jeśli nie korzystacie z kamery i macie tylko do dyspozycji głos, to starajcie się mówić wolniej i wyraźniej niż zwykle. I oczywiście unikajcie długich momentów ciszy, bo nawet jeżeli Wasz rozmówca mówi i Wy uważnie słuchacie, to starajcie się dać mu do zrozumienia, że jesteście na drugiej stronie, po drugiej stronie linii. Możecie mówić albo tak, albo nawet No, jakoś dajcie mu głosem znać, że tam ciągle jesteście. No moi kochani, ja sobie zdaję sprawę, że te moje porady mogą trochę odbiegać od takich tradycyjnych porad, które możecie znaleźć na temat spotkań, dlatego dajcie mi znać w komentarzach, czy to ma dla Was sens, co o tym sądzicie. Dla mnie te uwagi są bardzo ważne, a jeżeli chcecie wspierać mój kanał, to subskrybujcie, lajkujcie, no i oczywiście przekażcie to wideo innym osobom. Ja życzę Wam samych udanych spotkań i widzimy się oczywiście już niedługo, w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam!